Witajcie! Dzisiaj tematem filmu są bombki z przekładkami. Jak co roku musi być chociaż jeden taki film u mnie i tym razem zdecydowałam się na papier przekładkowy właśnie z takimi widoczkami i okienkami. Bombki będą 3, 12, 10 i 8 cm średnicy. Zaczynam od wycięcia obrazków oraz okienek z arkusza papieru. Aby przez okna było coś widać, muszę wyciąć szyby. Używam do tego nożyka do tapet. Odrysowuję i wycinam z kartonu kształt bombki. Jak wszyscy wiemy, bombka akrylowa składa się z dwóch części, z których jedna ma rand wewnątrz, a druga na zewnątrz. Obrazek trzeba tak dociąć, aby oparł się na rancie wewnątrz bombki. Jak już się dopasuje obrazek, to zdarza się, że trudno jest go wyjąć. No i myk na takie szybkie wyjęcie przekładki jest prosty. Wystarczy delikatnie ścisnąć bombkę, a kartka wypada sama. Okienka przyklejam do obrazków taśmą piankową. Do przekładek doklejam elementy dekoracyjne. U mnie są to sztuczne gałązki tuj i owoce ostrokrzewu. Na niebieskie okienko nakładam krystaliczny śnieg. Niestety pisak odmówił współpracy, zamiast ośnieżyć obrazek, ośnieżył mnie. No trudno, nie marnuję preparatów. Śnieg z dłoni nałożyłam na pracę pędzelkiem i efekt też był ok. Ten sam śnieg nałożyłam też na ten najmniejszy obrazek.
wpadłam na genialny w mojej ocenie pomysł, aby na gałązki tui zapleść wstążkę. Gdybym pomyślała o tym wcześniej, przed przyklejeniem gałązek, byłoby dużo łatwiej. No to tak trochę wiecie, jak ze sklerozą. Nie boli, ale nachodzić się trzeba. W moim przypadku też nie bolało, ale trzeba było troszeczkę pokombinować. Kiedy przekładki mam już gotowe, biorę się za ozdabianie tyłów. Zaczynam od pomalowania ich klejem albo lakierem od wewnątrz, a następnie, dopóki preparat jest jeszcze mokry, posypuję je brokatem. Kiedy brokat się już świetnie trzyma, maluję bombki od wewnątrz farbami. Umieszczam przekładki w bombkach. Jak mówiłam wcześniej, opieram je o wewnętrzny rand i sklejam ze sobą obie części bombki. Bardzo ważne jest, aby złożyć bombki dopiero wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że farba jest sucha. Miejsce połączenia dwóch półkul maskuję bawełnianą koronką. Następnie do bombek doklejam dekoracyjne elementy, no i tak jak wcześniej są to gałązki tui, kokardki i owoce ostrokrzewu. Gotowa praca prezentuje się tak. Bardzo prosta, lekka i przyjemna i przede wszystkim szybka, także zdążycie na ostatnią chwilę. Listę użytych materiałów jak zawsze zostawiam Wam w opisie. Pięknie Wam dziękuję za czas, który mi dzisiaj poświęciliście i zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz oglądania pozostałych filmów.